tam masz trójgarb. Wow, idziemy tam. To mała górka jest. Damy radę. Czy chcecie zobaczyć, jak wygląda zimowa perfekcja? Góry Wałbrzyskie w styczniowej szacie to właśnie jej definicja. Przekonaliśmy się o tym podczas wędrówki ze Szczawna-Zdroju na Trójgarb. Śnieg, malownicze widoki i nietypowa wieża widokowa to przepis na idealny dzień. Zobaczcie, jak wygląda trasa. Góry Wałbrzyskie w styczniu prezentują się zjawiskowo, dlatego chętnie wracamy tutaj, o ile czas nam na to pozwala. Kilka lat temu zrobiliśmy w okolicy podobną trasę, wchodząc na pobliski Chełmiec. Odcinek znajdziecie na naszym kanale YouTube. Przygodę z wejściem na Trójgarb rozpoczęliśmy dzień wcześniej, od przyjazdu do Szczawna-Zdroju. Wysiedliśmy na stacji Wałbrzych Miasto, a następnie dojechaliśmy do hotelu Maria Helena, gdzie zameldowaliśmy się na noc. Wieczorem poszliśmy jeszcze zwiedzać turystyczne centrum. Było to w okresie poświątecznym, dlatego nie oczekiwaliśmy tłumów i oczywiście wszystko było już zamknięte, ale spacer pomógł nam przygotować się do zimowej aury. Rano zjedliśmy śniadanie, zaparzyliśmy herbatę do termosów i ruszyliśmy na szlak. Do zimowego spaceru dobrze się przygotowaliśmy. Zabraliśmy odpowiednie buty, stóp-tuty, ale raczki na razie zostawiliśmy w plecakach. Przez większość drogi nie były potrzebne. Trasę rozpoczynamy w Parku Szwedzkim. To spokojny fragment, który pozwala stopniowo zostawić za sobą uzdrowiskowy charakter Szczawna-Zdroju. Potem wchodzimy na czarny szlak. Z każdym kolejnym kilometrem robi się coraz ciszej, a zimowy krajobraz zaczyna dominować nad wszystkim dookoła. O, jest. Niebieski i żółty. Za miastem zmieniamy szlak na żółty, którym za 2 godziny dotrzemy na sam szczyt góry. Wcześniej jednak przejdziemy przez miejscowość Lubomin, a po drodze będziemy obserwować znany nam już widok górę Chełmiec z masztami i stalowym krzyżem. Przerwa? Zaraz wrócimy do filmu, ale najpierw zaobserwuj nasz kanał, daj łapkę w górę i zostaw komentarz pod filmem. W ten sposób pomożesz nam dotrzeć z nim do szerszej widowni. Dziękujemy. O, możesz iść, jak chcesz. Wspinaczka nabiera tempa, mijamy ruiny Bacówki i leśną drogę, tarcie chrzanu. Zaraz nasze trudy zostaną wynagrodzone. Aż wreszcie stajemy u celu, na szczycie Trójgarbu, gdzie czeka ikoniczna wieża widokowa, nasza dzisiejsza główna nagroda. Zimą ten charakterystyczny symbol gór wałbrzyskich prezentuje się magicznie. Wejście na szczyt to obowiązek, mimo że jest bardzo zimno i bez rękawiczek byłoby trudno. Wchodzimy na ten najwyższy taras widokowy. Wieża na Trójgarbie została otwarta w 2018 roku. To pewnego rodzaju cudo architektury, a także symbol współpracy 3 gmin. Zimą widoki ze szczytu robią niezłe wrażenie, a słońce odbijające się od śniegu i cisza, którą przerywa jedynie wiatr, tworzą niemal filmową scenerię. Nasza przygoda nie kończy się na szczycie. Z Trójgarbu schodzimy długim, spokojnym grzbietem w kierunku Witkowa Śląskiego. To najmniej uczęszczany, a przez to bardzo urokliwy fragment trasy, gdzie możemy w spokoju nacieszyć się samotnością. Rozpoczynając zejście z Trójgarbu zakładamy raczki, bo niebieski szlak, którym udamy się prosto do Witkowa, jest w początkowej fazie dość stromy. Podczas zejścia z góry kilka razy przecinamy różne ścieżki rekreacyjne. Na witkowskim rozdrożu skręcamy w lewo i już niemal bez przerwy idziemy spokojnym traktem. Co prawda miejscami mocno zaśnieżonym, ale tu idzie się już bez przeszkód. Co to będzie, herbatka? Herbatka z cukrem, ale bez cytryny. Takie hotelowe warunki.
Tuż przed Witkowem wybieramy skrót i wchodzimy na jedną ze ścieżek zaznaczonych na mapie. Dzięki temu oszczędzamy czas. Przez Witków musimy iść przez całą wieś do stacji PKP. Ważna informacja, wieś nie oferuje infrastruktury gastronomicznej, więc prowiant i termos trzeba sobie zapewnić jeszcze przed wyjściem. Wsiadamy do pociągu i jedziemy dalszą drogę. Można oczywiście wrócić do Wrocławia, Jeleniej Góry czy Wałbrzycha, a z przesiadką na pokładzie Intercity dojechać dalej. Następny cel to Jelenia Góra i Perła Zachodu. Nasza trasa to prawdopodobnie najwygodniejszy sposób na zdobycie Trójgarbu zimą, bez konieczności wracania tą samą drogą lub organizacji samochodu. Przejście trasy z przerwami na picie herbaty zajęło nam niemal 4 godziny, a szliśmy spokojnym tempem, bez pośpiechu. Przy dobrych, zimowych butach trasę można przejść bez problemu, bo jest bez dużych przewyższeń, bez kolejek na szczycie, za to z widokami, które zostaną w pamięci na długo.